Witam serdecznie swoich wspierających, subskrybentów, podglądaczy kanału. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Jeżeli chcecie być poinformowani na bieżąco o nowościach na kanale, zaznaczcie ikonkę dzwonka. Oglądajcie też reklamy na kanale, jak i również komentujcie, jeszcze raz komentujcie. Bierzcie udział w życiu kanału. Bohaterem dzisiejszego unboxingu jest najnowszy, jeden z nowszych modeli od firmy Vespid Model. Jest on już dostępny w moim sklepie. Posłuchajcie, myślę, że to jest nowa seria po Panterach, jak i również po Hetserze. Kolejna seria niemieckich czołgów od Vespid Models. Mam nadzieję, że będzie równie udana jak Pantery. Chociaż jeżeli chodzi o Pantery, powiem wam, czekam teraz na Pantery, które będą miały w zestawie Cimeryt. Mam nadzieję, że tygrysy też zobaczymy w Cimerycie. No powiem wam, że oglądając rendery na Facebooku, na profilu oczywiście Vespid Model, już kopara opadała. I posłuchajcie, co tu mamy. Standardowo to już Vespid nas do tego po prostu przyzwyczaił. Obowiązkowa blaszka z elementami fototrawionymi, obowiązkowa metalowa lufa, w 3D wydrukowany hamulec do lufy, ale tutaj z lufą to jeszcze zobaczycie, zaskoczy was Vespid. No i oczywiście mamy zestaw kalkomanii. Jest to wczesny, posłuchajcie, model od Vespida. Bardzo fajnie jest tutaj też napisane właśnie, że to jest Lucky Tiger Special Edition. I co najwyższa pora, posłuchajcie, zajrzeć do środka. Tu jeszcze zobaczcie, jakie są cuda. Mamy fragment silnika i mamy wieżę, kawałek, dokładnie działo. A jeszcze jest lufa, o której wspomniałem i będziecie mocno zaskoczeni tym, co Vespid odstawił. A odstawił. Na razie zajrzymy sobie do instrukcji. Format standardowy na bardzo eleganckim papierze lakierowanym, kredowym. No i teraz popatrzcie tutaj. Z reguły nie była ta strona w pełni zapełniona. Były jakieś tam spokojnie po prostu elementy. Puste jeszcze można było, ale patrzcie teraz tu, jakie maleńkie te rameczki są. Tu mamy naprawdę bardzo dużo części, bardzo dużo detali do czołgu Tygrys i widzimy, że już ramka, jest tak zaplanowane ramki, że wiemy, że będą kolejne Tygrysy. To jest wczesna wersja i proszę zwróćcie uwagę na ten element. Jest to render oczywiście armaty, sama lufa. Jest w dwóch elementach. No po prostu powala. I zwróćcie uwagę teraz na wnętrze. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy przypadkiem Vespid nie odstawi takiego numeru i nie zafunduje nam w pewnym momencie modelu w skali 1,72 z wnętrzem. Zobaczcie zresztą przedziały. Jest część wnętrza właśnie czołgu. Widzimy, że mamy tutaj ładnie zrobione podwozie. No, powiem wam, to zaczyna Vespid szaleć i naprawdę to, co oni odstawiają, to jest po prostu dla nas coś wspaniałego, dla modelarzy. Mimo wielkiej, tutaj mamy też elementy silnika, zobaczcie, że jest przygotowywany pod wnętrze silnik. I no zatkało, trochę zatkało. Właśnie w ten sposób robione gąsienice, czyli po 2, często po 3 ogniwa
Nie to, że pojedyncze ogniwka, tylko mamy odpowiednio wyprofilowane gąsienice, żebyśmy jak najprościej mogli złożyć gąsienicę po prostu. Tutaj mamy nawet pokazany właśnie specjalnie wyprofilowany fragment, że jak sobie skleimy, to mamy idealnie wyprofilowane gąsienice na kołach. Zobaczcie, są elementy fototrawione, klapy otwierane z detalem pod klapami. Możemy sobie właśnie zrobić klapę w ten sposób, otwieraną w ogóle możemy zrobić, wiecie co? Jest też osłona peryskopu, która z włazu wystaje. Tu nie ma chyba metalowej liny. Mamy taką wyprofilowaną linę z tego, co widzimy właśnie jako jeden element, ale z okuciami mocującymi, posłuchajcie, linę na pancerzu czołgu. Mamy oczywiście blaszki fototrawione. Wszystkie, jeżeli chodzi o narzędzia, są one oddzielnie. No, to jest właśnie to, co człowiek oczekuje. Mam nadzieję, że niedługo. Zwróćcie uwagę, tu mamy młotek, cążki, tu mamy młot, cęgi znaczy się, i to wszystko łom, widzimy uchwyty poszczególne, to jest to, co my chcemy. Nawet są wyrzutniki granatów dymnych na pancerzu. Z tego co pamiętam, później one zostały zlikwidowane i chyba przeniesione tylko i wyłącznie. No powiem wam, robi to niesamowite wrażenie. Mamy też filtry. Ciekaw jestem, bo akurat tutaj z filtrami kiedyś kolega mój, pozdrawiam serdecznie Bielsko, i tutaj właśnie mówił mi, bo poszukiwał tygrysa pustynnego. Ja niestety jestem noga, jeżeli chodzi o tygrysy. Dopiero coś zacznę czytać. O kurka wodna, zobaczcie wnętrze. Mamy foteliki. Mamy otwierany właz wieży boczne, ten techniczny taki. Mamy elementy wizjerów również. Tu mamy, tak, to są fotele dowódcy ładowniczego. O kurka wodna. Zwróćcie uwagę, jak jest tutaj zrobione wszystko. To jest coś pięknego po prostu. Myślę, że niektóre modele w 3.5 nie mają takiego detalu jak ten wespidowy. Przepięknie zrobiony jest tutaj zamek, ta wieżowa część armaty. Oczywiście mamy też plastikową lufę. Wow. O właśnie, i wyrzutniki granatników dymnych na wieżę. Mamy uchwyty zrobione z elementów z blaszki, do których przyklejamy sobie pojedyncze, uwaga, pojedyncze, właśnie wyrzutniki same. Te rurki takie, które tutaj przyczepiamy. To, co oni robią, to jest po prostu coś wspaniałego. No i tu mamy kurskowy, widzę. Posłuchajcie, malowanie. Dywizja Das Reich, wiosna 43 rok. Tak samo Das Reich, tu mamy november 44 i czerwiec 43 rok mamy. No i to jest, powiem wam, super. To jest czołg, który brał udział w walkach, w bitwach ogólnie nazwanych na Łuku Kurskim, bo tam było kilka bitew. To nie była taka pitu-pitu bitwa, tylko coś niesamowitego. Warto poczytać. No rany. Będzie długi unboxing. Ramki. Tutaj człowiek powinien zakładać do tego flanelowe białe rękawiczki, jak do eksponatów muzealnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu są podwójne ramki, tu są też chyba podwójne ramki, tak. I tu mamy też podwójne ramki z kołami i zaczniemy od tego, powiem wam. Przybliżę sobie teraz tylko po prostu kamerkę. W momencie, kiedy zaprezentowałem na kanale unboxing Hetzera, czyli później wydanego modelu niż Tygrys, jeden właśnie z subskrybentów fajnie napisał właśnie, że kupił Tygrysa, dwie ramki,
Jak zobaczył, co się dzieje, bo nie wierzył, że Vespid jest aż tak dobry, jak kupił, zobaczył, to poleciał, kupił drugiego. Czyli wiecie, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że po prostu chłopak został powalony na kolana, jak zobaczył jakość tych modeli. A tak prezentują się gąsienice z zewnętrznej strony i tak prezentują się gąsienice od wewnętrznej strony. I tu właśnie chcę wam pokazać, zobaczcie teraz, że jest gąsienica profilowana. No ten first look, mój unboxing, to nie będę tego tak przelatywał po prostu. Jeżeli wydaje wam się za długo, no możecie przyspieszyć film. Ale chcę wam pokazać właśnie detal na tym, no właśnie jak wygląda porządnie zrobiony model. Koła. Proszę bardzo, sobie zobaczcie, jak wyglądają koła. Z drugiej strony. I tych ramek mamy dwie. Teraz biorę ramkę, posłuchajcie, nie wiem, którą. D. No dobrze. Nie będziemy według alfabetu lecieć. Oglądając unboxing Vespidów, rozumiecie teraz moje marudzenie przy prezentacji niektórych modeli. I że tak marudzę, no to marudzenie nie jest bezpodstawne. Proszę bardzo. Tył. Znaczy nie tył, przepraszam, to jest fragment wnętrza tygrysa. Zwróćcie uwagę, jak jest wykonana. Taki, można powiedzieć, ciężko mi to nazwać. To jest fragment też wnętrza. Szyna taka rozporowa idąca w poprzek kabiny, przedziału załogi. Elementy wentylatorów. Zobaczcie linę. Lepiej niż oryginał. Gaśnica. To jest chyba, powiem wam, antena. Kolejne elementy. Tu mamy elementy. To jest wewnętrzna część przedziału, płyta pancerna kierowcy radiotelegrafii strzelca. To jest od wewnątrz chyba, tak? Dobrze mówię? A to jest na zewnątrz. Tylko chyba to powinno iść tak. W ten sposób. No tutaj mamy mocowanie też armaty. Tu mamy lewar. No po prostu mamy w tej chwili, chyba to jest jedna z najlepszych firm na świecie produkująca modele pojazdów w skali 72. Nie są to modele takie cyk-bryk do sklejenia w 5 sekund i cały dzień na malowaniu. Jest to model, przy którym trzeba troszeczkę posiedzieć, popracować, ale niesamowicie. Właśnie tu już widzę jedną rzecz, którą zaraz sprawdzimy sobie. To jest ramka F, a to jest E. Dobrze, zaczniemy od ramki E. Elementy filtrów. Tylna płyta pancerza, tu gdzie wychodzą wydechy. To są też między innymi właśnie do mocowania całego filtra. Różnego typu elementy, które przyklejamy na płycie tylnej, górnej, jak i również samym tyle. To są rury wydechowe. Te rury wydechowe powinny mieć jakąś taką perforację. Może tutaj chyba trzeba będzie, albo są gdzieś te elementy, albo trzeba będzie sobie je dorobić. I widzę, że mamy dwa przednie jarzma armaty. Tak prezentuje się góra wieży. Tu mamy włazy.
Tak prezentują się, jeszcze raz Wam zaprezentuję, patrzcie sobie, oglądajcie. A tak prezentują się włazy od drugiej strony. I tu mamy dwie osłony jarzma armaty wieży. Ten element, który jest ruchomy, gdzie montujemy, widzicie, że jest różnica. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na tą i na tą stronę. Tutaj też widzimy, że celowniki są inne użyte. Widzicie teraz różnicę. Tu jest taki uskok, inna optyka i tak samo tutaj. I teraz gąsienica zapasowa, koła, wentylacja. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wiecie co, nie znam się na silnikach, no nie muszę. Nie jestem składał, znaczy będę montował gotowe już elementy silnika, tak? A nie, to są filtry najprawdopodobniej. I tak to są dwie te same ramki. No i proszę tutaj zwrócić. Zacznę od tego. Wiecie, to jest element, który montujemy z przodu na przedniej płycie pancerza, tej dolnej, do której następnie montujemy sobie, widzicie, to są uchwyty do mocowania tej gąsienicy z przodu. I już zaczynają się elementy z podwoziem. Tu mamy osłonę rury wydechowej. Mamy też filtry. Te, które znajdują się pod płytą silnika. To są pociski. Fotelik. Te elementy nakładamy na siebie chyba, tak? Powinniśmy. No i koła, zwróćcie uwagę. Koła napędowe. Tu mamy takie pojedyncze ogniwa. Nie wiem, co to jest. Posłuchajcie, to trzeba zwrócić z nic. A, posłuchajcie, już wiem, co tutaj mamy. Właśnie, to są, posłuchajcie, granatniki. Tutaj te wyrzutniki granatników to są, które przyczepiamy do blaszki fototrawionej. Tu są jeszcze jakieś uchwyty, jakieś elementy, ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale prezentuje się to niesamowicie. I tu mamy chyba dwa rodzaje kół napinających, bo mamy jedno wewnętrzne i mamy dwa rodzaje kół napinających i tak samo kół napinających. Napędzające i napinające. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie jest to zewnętrzna strona koła napinającego, a to jest wewnętrzna. No bo tu mamy wewnętrzną część koła napędowego i mamy dwie zewnętrzne. Zwróćcie uwagę, czym się różnią. No jest różnica. Tu mamy gaśnicę, tu mamy lampkę. Teraz sobie weźmiemy. Jest, tutaj się otwiera. Aha, nie, dobra, mamy tak. No i właśnie, bo zastanawiałem się, gdzie są te elementy. Te elementy są już tutaj w środku. I popatrzcie, jak jest wykonane wnętrze tygrysa. Ja nie jestem fanem wnętrz w ogóle do czołgów, w ogóle wnętrz do czołgów,
Zawsze widziałem, oglądałem takie żywiczne, które trzeba niesamowicie obrabiać i potem te wszystkie elementy są wewnątrz po prostu już razem ze sobą i mnie to po prostu wkurza konieczność malowania poszczególnych całości, tak? Nie mogę sobie pomalować poszczególnych elementów, tylko z reguły jest to całość. Tak prezentuje się wnętrze. No po prostu bajka. Tu mamy jakieś elementy do mocowania, nie wiem czego dokładnie możliwe. No tutaj zapewne będzie strzelec i radiooperator, tak? Ale jakie elementy tutaj będą mocowane, nie mam zielonego pojęcia. I powiem wam, że to jest perfekcyjnie wykonane. I tak, tutaj jest tak, to trzeba usunąć. Pierwszy raz widzę właśnie taką rzecz. O. I tu warto zwrócić uwagę na detal, jaki tu jest zamontowany, zrobiony. Mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzieć. Z przodu wygląda tak. Z tyłu nijak, bo musimy dopiero wkleić. No i tak, góra pancerza. I tu się trochę zawiodłem. Bo powiem wam, wklejam sobie tutaj te wentylatory. Co prawda zaklejam to później blaszkami fototrawionymi, ale detal jest porażający, niesamowity. Instalacja tu jest do lamp. Do granatników, przepraszam, to są rurki, gdzie jest wprowadzone przewody, żeby można było odpalić granatniki te narożne z przodu. To są rurki. Często właśnie producenci zapominają, na przykład z wieży wyprowadzenie, tak jak w Panterach D, powinna być taka rurka, o ile Pantera D, znaczy D, która ma granatniki na wieży. I tam powinna być taka sama instalacja pokazana, właśnie rurka idąca do mocowania tu, gdzie Pantera D na wieży ma granatniki, żeby można było je odpalić. Tak? Z reguły to jest tak przyklejamy, dziękuję, to wszystko. Są spawy. Jak ja widzę przez swoje okulary, które muszę wymienić, zwykłe okulary, takie do czytania, że tu są spawy, wow. Ten element jest bardzo ciekawie zrobiony, bo jak się patrzy na ten element, to wygląda jakby on był wklejany. Tak samo ten. Zrobione jest tak podcięta forma jest, tutaj jest forma najprawdopodobniej tak otwierana, że tutaj mamy, o właśnie, i tutaj mamy też po środku spawany, że ten element tak jakby wisiał w powietrzu. To jest fragment filtra kolejnego. Jak to teraz by spasować? Nie ma najmniejszego problemu. No jeszcze jakby, no teraz się rusza, bo nie mamy nic z przodu, tak? Ale trzeba najpierw sobie fajnie to wszystko dopasować. Tak wygląda po złożeniu. No to wnętrze, powiem wam, jest rewelacyjnie to prezentuje się. Czyli możemy się spodziewać tygrysa od Vespidu takiego kompletnego, że no tylko mam nadzieję, że będzie to poprawione i będzie można pewne elementy otworzyć. Bo jeżeli nie, to trochę dziwnie będzie to wyglądało. No i co tam lata w tej wieży? Teraz jak to się otwiera z tej strony. Wieża od spodu, zobaczcie, że tu jest nawet zęby. Zobaczcie, jak ta wieża jest w ogóle wykonana, jak oryginał. Tak jak była wykonana, tu są zęby nawet. Do obracania. Tyk, 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 tyk. Tu jest kosz. Ten zasobnik z tyłu, co jest na wieży.
to tak naprawdę nie trzeba nic robić przy tych niektórych elementach. I tam jest oczywiście przykrywa do niego, no i tu sobie bierzemy, o, i on już pasuje. Tu mamy ten luk komunikacyjny do wkładania amunicji, tak samo z jednej, a tu mamy z drugiej taki drugi następny. Nie wiem, który był otwierany. A, dobrze, z tej strony, bo tak jest. Ok, dobrze, tu jest ten luk komunikacyjny, który możemy sobie otworzyć. A to jest kopułka. A, nie, tam jest, gdzie indziej jest teraz wieża, góra wieży. Zwróćcie uwagę na wykonanie kopułki. Coś pięknego. Wow! Nie dziwię się chłopakowi, że przyleciał, kupił drugiego tygrysa. Jeszcze nie oglądałem. Pierwszy raz z wami oglądam. Często tak bywa, że mogłem coś zobaczyć pobieżnie, tak buk, 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 aha. A i posłuchajcie, właśnie. I widzicie, to jest ta lufa, którą składamy z dwóch elementów. A to jest właśnie wydrukowany w 3D hamulec wylotowy. Sama blaszka. Tutaj mamy właśnie blaszki, które wyprofilować trzeba odpowiednio i następnie tutaj nakleić granatniki. Wyrzutniki granatów. Co ja z tymi granatnikami? A tu mamy siatki na tył. No i jeszcze kilka elementów, to jakieś uchwyty, to już zgodnie z instrukcją trzeba. No i mamy tutaj jasno napisane, że to jest do, o kurka wodna, 18. Który to jest numer? Tak, to jest ten właśnie do tego Vespidu blaszka, jest dedykowana, czyli 720018. Tygrys 1, wczesna produkcja. Tu są dekalsy pod spodem, no ale lufa zrobiła na mnie duże wrażenie, że jest z dwóch elementów. No, producenci luf mają z Vespidem problem i producenci blaszek, elementów fototrawionych, no oni po prostu rozwalają ich. Tu nic nie trzeba kupić, to jest nawet na 110% pełen model. Tu nic nie kupujemy. Moi mili, to wszystko. Mam nadzieję, że zrobił ten model na Was również wrażenie. Detal części, ilość części. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę udanego oglądania. Lajkujcie, komentujcie, oglądajcie reklamy. Jest to na mnie zysk, dostaję hajs za reklamy, które się wyświetlają, więc nie klikajcie tak od razu. Jeżeli wydaje Wam się, że za wolno mówię, pokazuję, macie opcję przyspieszenia, możecie sobie razy 1,5 lub razy 1,5 bym proponował, przyspieszyć, zatrzymywać, zwalniać wtedy, kiedy pokazuję detale na ramkach. Bardzo dziękuję Wam, pozdrawiam, zapraszam do sklepu, link w opisie pod filmem.